Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podejmuję temat spalania. Widzę w komentarzach, że jesteście bardzo ciekawi od samego początku, ile pali moje Volvo. Ale ja, wychowana przez starych kierowców, którzy byli wychowani jeszcze przez starych kierowców, podeszłam do tematu tak, jak stary kierowca podchodzi. Mianowicie na początku... Oho, jakie piękne Volvo, zobaczcie. Oho, 16, 750 koni, Jezu. Jezu, te najnowsze 16 mają takie piękne grille, ja nie mogę. Ale dobra, wracamy do tematu, bo ja właśnie zjechałam z trasy, byłam na myjni i właśnie się pakuję, ale chciałam nagrać właśnie jeszcze odcinek odnośnie spalania, bo to jest temat gorący. W końcu w firmie transportowej paliwo stanowi jeden z największych kosztów miesięcznych, a szczególnie przy tych wysokich cenach paliwa. Temat ekonomii jest bardzo ważny. Chociaż ja muszę się przyznać, że jako kierowca, który 6 lat jeździł na gabarytach, temat ekonomii jazdy jest mi dosyć nowy, bo gdy zaczynałam jeszcze jeździć 10 lat temu, ekonomia jazdy oczywiście była ważna, ale jeszcze nie była tak rozwinięta, jak jest teraz. Zatem, gdy temat ekonomii jazdy jako drivingu zaczął się rozwijać, ja akurat odeszłam z międzynarodówki, więc tylko de facto liznęłam temat. Przeszłam na gabaryty. Na gabarytach ekonomia jazdy nie jest najważniejszym tematem. Są ważniejsze rzeczy, jeżeli jeździ się z takimi ogromnymi ładunkami. Także no, mam teraz dużo do nadrobienia i jeszcze troszeczkę sobie pojeżdżę, ułożę sobie ten silnik. Silnik w tej chwili ma 30 000 kilometrów. Zakładam, że do 50 000 jeżdżę ostro, tak teraz. Zazwyczaj wyłączam tryb ekonomiczny, bo chcę sobie ładnie ułożyć silnik. Później zaczynam szkolenie siebie w kwestii eco-drivingu, także bardzo chętnie skorzystam z pomocy instruktorów nauki jazdy Volvo, ale teraz właśnie tak sobie stwierdziłam, że spróbuję, z ciekawości spróbuję, ile może palić moje Volvo na trybie ekonomicznym z ładunkiem typowym dla zestawu przestrzennego, właśnie, bo chciałam zaznaczyć, że moja ciężarówka będzie mieć inne spalanie, wyższe spalanie niż typowy ciągnik siodłowy z tym samym silnikiem. Mój zestaw to jest tandem, czyli solówka plus przyczepa. No ale dobra, przechodzimy do tematu. Żebyście zrozumieli lepiej, to Wam pokażę, jaką trasą jechałam. Także weźmiemy sobie nawigację. Już ustawiam mniej więcej te punkty trasy. Jechałam do Kolding w Danii, a startowałam z Singen w Niemczech. Domyślam się, że nie każdy kojarzy Singen, bo to jest małe miasteczko na południu Niemiec, zaraz przy szwajcarskiej granicy. Nie kojarzycie Singen i terenu, ale na pewno kojarzycie Titisee Neustadt ze skoków narciarskich. Przyjeżdżałam obok skoczni narciarskiej. Teraz już wiecie, że teren górzysty. Nie jakieś takie typowe góry wysokie, ale teren górzysty. Dobra, zacznijmy nie Kraków, bo jestem teraz na Volvo Skawina pod Krakowem. Gdzie to jest? No dobrze, to jest moja trasa. Chodźcie zobaczyć mapę. Więc tak, startowałam tutaj na dole, stąd do Stuttgartu teren lekko górzysty. Stuttgart, wiadomo, korki, zwężki. Później kawałek było spokoju. Teraz tak, tutaj autostrada 6.1 była zamknięta. Jeżeli pamiętacie zatopione ciężarówki na autostradzie, to właśnie tam ten odcinek jest wciąż zamknięty, więc musiałam jechać objazdem do Bonn. Później Zagłębie do przejechania, czyli korki, dużo krzyżówek, autostrad, więc dużo zjazdów. Później był Hamburg, jeden wielki korek, jak to w Hamburgu, zwężki, jeden pas w tunelu zamknięty. Na wylocie znowu zwężki, znowu roboty, więc tryb jazdy stop and go, zatrzymywanie i ruszanie, jazda powolna, niepłynna. No i później Dania, czyli tereny wietrzne, wiatr boczny. Miałam 2 miejsca załadunku. Jedno było praktycznie jakieś 30 km, nazwijmy to w głąb lądu, 30 km od autostrady, więc jazda lądówką. Po drugim załadunku wracałam przez Heilbronn, czyli przez centrum do autostrady, także tych trochę kilometrów doszło, których tutaj nie zaznaczyłam. Zatem mamy wszystko na tej trasie. Mamy górzysty teren, mamy dużo korków, mamy dużo zjazdów,
mamy jazdę przez miasto, mamy boczny wiatr. Wszystko. No i zobaczmy, co nam wyszło do komputera pokładowego. Wchodzimy tutaj, komputer pokładowy, przegląd trasy. No zobaczcie, średnie spalanie wyszło mi tyle, 20 litrów. Pierwszego dnia jeszcze do Hamburga miałam 19 z przodu, ale później Hamburg, później Dania, no i spalanie się podniosło. Tu jest średnia prędkość. Na początku jechałam między 80 a 85, ale wiadomo jak się jedzie w ciągu dnia, bo właśnie większość jednak trasy jechałam w ciągu dnia, to też jest ważne. Więc wiadomo jak się jeździ po niemieckich autostradach. Jazda niestety nie jest płynna, bo natężenie ruchu jest gigantyczne i zawsze ktoś wyskoczy ze zjazdu, zawsze ktoś człowieka wyhamuje, a zakazów wyprzedzania jest bardzo, bardzo dużo. Więc taka wyszła średnia jazdy. Kawałek też jechałam 80 na godzinę, bo stwierdziłam, że jednak dużo firm transportowych właśnie takie prędkości nakazuje swoim kierowcom. No ale też jechałam trochę 8,5, więc tak mi wyszło. Czy można lepiej? Jestem przekonana, mam takie poczucie, że można by było bez problemu przy tej wadze osiągnąć lepsze spalanie, ale po pierwsze ja jeszcze nie mam takich umiejętności, po drugie 30 000 to jest jeszcze trochę mało. Ja wiem, że ja czuję jak to auto z tygodnia na tydzień inaczej pracuje, ja słyszę jak silnik inaczej pracuje i ja czuję już, że to auto nabiera charakteru i już coraz bardziej inaczej się nim jeździ. To auto nabiera pazura, jest fajne, jest super dynamiczne. Bardzo się cieszę, że wybrałam właśnie w tej opcji iShift, bo gdy potrzebuję po górzystym terenie wyłączam Eco i jadę jak 500, a gdy sobie jadę spokojnie, gdy nie mam żadnego pośpiechu, to sobie jadę na trybie ekonomicznym i też jest fajnie, także jestem super zadowolona, ale nad spalaniem będziemy zdecydowanie pracować, także myślę, że w przyszłym roku będę się umawiać z chłopakami z Volvo na szkolenie w trasie, bo takie ma największy sens dla mnie. No i to by było tyle w tym odcinku. Na 50 000 kolejny raz podejmę sobie temat spalania i zrobimy kolejny test. Także zapraszam do subskrybowania i śledzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!